w tym celu nie ma wewnętrznej walki, nie ma wewnętrznego tego zgrzytu, a w tych innych, mimo że wiem, że robię coś dla siebie, tak, że nie wiem, idę na dietę, czy będę teraz ćwiczyć, to robię to wbrew sobie, tak, żeby jednak siebie zmienić, żeby coś Mhm. zmienić. Mhm. I siłą rzeczy, jak jest ta walka taka wewnętrzna, nawet na takim mini poziomie, no to nas to męczy. I Tak. dlatego my no, że nie wytrwamy w tym, tak? Tak, 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 tak. Też fajny temat poruszasz. Powiem Ci, że ja sobie go badam cały czas. Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałaś i to jest świetne. I jakieś kawałki z tego biorę dla siebie jako podpowiedzi, a jednocześnie mam ostatnio tak, ja w ogóle mocno funkcjonowałam w takim wzorcu bycia nadużytą i jakby nadużywania siebie, nie? Więc dla mnie osobiście bardzo ważne są te momenty, kiedy ja naprawdę czuję, że ja nie chcę. Nie? Że ja wiem, że może nawet powinnam praktykować, albo właśnie te 21 dni, albo wiesz, no przecież to mi służy. Ale ja w tych momentach naprawdę bardzo głęboko sprawdzam ze sobą, czy ja naprawdę chcę to zrobić, nie? Mhm, Żeby mhm, znowu nie przekraczać siebie, żeby nie wejść w to, co ty powiedziałaś, żeby nie wejść w jakieś osiąganie celów mhm. czy tego typu historie, tylko żeby znowu być w prawdzie ze sobą, nawet jeżeli ja muszę sobie odpuścić. W przepływie z Magdą Stelmasik. O czym my gadałyśmy, zanim nas porwało? O tym, że już nie musimy walczyć o swoje No tak, miejsce, już no możemy tak. być. Tak, już Nie? możemy być, po prostu. Że jak rezygnuję z wzorca walki, to świat mi też odpowiada tym, że już ze mną nie walczy, nie? Mhm, I tak mi mhm, szło w międzyczasie, że to też jest właśnie o takim, wiesz, przestawianiu się na byciu w żeńskiej energii, nie? Że ja, okej, ja wiem, ja ufam sobie, ja czuję, ale ja nie walczę, żeby to udowodnić. Ja jestem w swojej mhm. łagodności i pyk, 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 nagle jest wszystko w porządku. Mm. Tak, powiem ci, że dla mnie taki moment, o którym ty mówisz, doświadczyłam tego, jak zaczęłam pracę taką głęboką ze sobą i z samoczułością, z automasażem piersi. Mm. I pierwszy raz w życiu, powiem ci, ja nagle doświadczyłam tego, że ja zaczęłam stawiać granice, ale właśnie nie ze strachu, nie w walce, żeby, prawda, tutaj, tylko zaczęłam też otwarcie mówić, że ja nie mam teraz, nie wiem, przestrzeni dla ciebie, czy ja nie jestem od tego, żeby, prawda, tutaj ci powiedzieć to czy tamto. I ja zobaczyłam, że ta informacja zwrotna jest zupełnie inna, niż bym się tego spodziewała, tak? Bo zobacz, to jest temat też z odrzuceniem i brakiem granic, Mhm. tak? Że ja boję się postawić moje granice, żeby nie zostać odrzuconą. Tak. Gdzie właśnie em, to poczucie ważności jest na zewnątrz, a w momencie, kiedy ja nabieram tego poczucia własnej ważności i własnej wartości, ja się osadzam w sobie, to ludzie też to inaczej postrzegają, oni to inaczej czują i respektują i szanują nagle, nie? I wiesz, ja miałam takie, wow, to tak działa? Naprawdę, to było dla mnie jakby takie odkrycie w ogóle Ameryki, że to, wiesz, niby teoretycznie to wiedziałam, tak, że tam, prawda, asertywność, bądź asertywna, tylko że dla mnie kiedyś, jak na tych różnych warsztatach o tych asertywności, ja miałam, Boże, jakby, bo z głowy to brałam, nie, tę asertywność, że tutaj stawianie granic. Ale jak można stawiać granice, nie? Wiesz, że jakby przecież ja nie chcę stawiać granic, bo ja nie chcę być odrzucona, tak? Tak, tak. Ja nie chcę być, nie wiem, widziana jako jakoś tam aferzystka, tak? Bardzo ważny kawałek Tak. dokładasz. Bardzo. No. Dziękuję Ci, że jesteś. Daj znać w komentarzu, co myślisz
Twoja opinia jest dla mnie ogromnie ważna. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod filmem. Miłego oglądania. I też nie z walki, nie? Że to też jest to, nie? Że ja nie. No właśnie, bo też czasami są ludzie, którzy stawiają granice, żeby po prostu je stawiać, tak? Żeby się odgradzać od tego świata, nie? Tak, tak. Więc to też dla mnie zawsze było takie, no w ogóle jakby trudne, tak? Ja kiedyś w ogóle takich ludzi nie akceptowałam, nie? No bo tego kawałka też nie akceptowałam w sobie. Takiego, że ja bym w Mhm. ogóle mogła coś takiego powiedzieć, nie? Mhm. To znowu jest o równowadze chyba, nie? Że jakby fajnie, że powiedziałaś ten kawałek o odrzuceniu, bo to jest mega ważne. Znam go doskonale w sobie, dlaczego tego nie robiłam, bo się bałam, że ktoś mnie odrzuci albo oceni, Mhm. albo bałam się, że nie będę grzeczną dziewczynką, bo to jest też ten Mhm. temat, nie? Albo właśnie nie miałam tej pewności siebie, szukałam jej na zewnątrz. To jak najbardziej. A jeżeli chodzi o granice, to wydaje mi się, że to chodzi o taki balans i znowu o rozpoznawanie w sobie, gdzie ja naprawdę potrzebuję je zaznaczyć bardzo, bardzo mocno i trzymać się tego konsekwentnie, żeby one nie były przekroczone, a gdzie ja mogę być w tym elastyczna i patrzeć na rozwój sytuacji, na to, co się dzieje, jakby okej, tutaj stawiam, tutaj nie, tu się trochę bawimy, tak jak w tańcu, nie? Tak jak, to, wiesz, będziemy razem tutaj sobie w tych granicach płynąć, a gdzie, bo są też takie relacje, że ja naprawdę mogę, no ja mogę po prostu stanąć nago i niemalże bez granic i wiem, że jestem przyjęta i wiem, że ja jestem w tym bezpieczna przede wszystkim, nie? Bo to jest chyba też duży temat o takim wewnętrznym poczuciu bezpieczeństwa, że ja rozpoznaję, z którą osobą albo w której sytuacji ja mogę się obnażyć, a gdzie potrzebuję się zatrzymać albo tą sytuację, albo tą osobę, nie? Znowu jest o równowadze i o rozpoznawaniu. Mm. Tak, bo co mi teraz przyszło na myśl, to jest taka naiwność, że jeżeli O, jakby ten aspekt, byłam tam. że ja tak, że ja po prostu jestem dla wszystkich, tak? I nie mam tych granic. I oczywiście są ludzie, to co mówisz, gdzie mogę być bardziej, ale są ci ludzie, gdzie jednak potrzeba jest być bardziej przy sobie. I w momencie, kiedy tego nie robię, to nie dość, że opuszczam siebie, to jestem naiwna, tak? No bo przecież że wszystkich trzeba kochać, nie? Tak, tak, tak. No właśnie, i ten temat się cały czas przejawia, nie? Że no, można, ale niektórych można z daleka. No. No. Bardzo lubię też Twój termin, tą samoczułość. On mi coś bardzo robi. A tu mi się wydaje, że taki drugi element nam się dokłada do tego, od czego zaczęłyśmy, bo zaczęłyśmy, wiesz, od tego obserwatora, nie? Od tej męskiej jakości, która po prostu jest i obserwuje i niczego nie musi zmieniać. A ty, mam wrażenie, tą samoczułością dokładasz, czy propagujesz, czy w ogóle zachęcasz do tego, żeby wejść w te miękkie jakości, Mhm. żeby to się uzupełniało, nie? Że okej, ja widzę, ale ja też potrafię ukochać, albo przynajmniej nie biczować siebie, kiedy właśnie mi się ten cień, czy demony, czy znowu nie postawię, czy jakby historia pod tytułem znowu nie postawiłam granicy, ona się we mnie pojawia i okej, ja to widzę, ale z drugiej strony okej, wszystko jest dobrze, jestem dla siebie właśnie samoczuła, nie? Mhm. Więc znowu to jest oba jakimś tam balansie między jedną a drugą energią. Tak, zdecydowanie. I to, co mówisz, ta miękkość, to przyjęcie, ta właśnie taka miłość, opieka nad sobą, Hmm, ale tak naprawdę też taka konsekwencja, która też jest tą męską jakością w tym, tak, że ja staję do siebie dzisiaj, hmm, jutro, pojutrze, każdego tak. dnia. I dzięki temu to się tworzy ta zdrowa męskość, tak, w cudzysłowie zdrowa, ale że to bycie, to co mówisz, po prostu stawanie do siebie codziennie, a nie opuszczanie siebie, nie? Tak jak to gdzieś miałyśmy, nie? Że tak jak Mhm. też często spotykam się z takimi pytaniami, no dobrze, no ale
Jak ja mam to zrobić, żeby w tym wytrwać? Mhm. Bo z tym mamy największy problem, tak? Ja też wielokrotnie miałam tego typu akcje, że nie wiem, zajarałam się jakąś praktyką czy czymś, nie wiem, dietą, cokolwiek, tymi suplementami jakimiś do brania, bo brałam je tydzień, albo porobiłam te rzeczy tydzień, albo nawet jak mi się udało te 3 tygodnie, tak, te 21 dni magiczne, ale Tak. potem jak już przestałam, to w ogóle już potem nie wracałam do tego. I właśnie ja to nazywam czułą dyscypliną. Mhm. To takie powracanie do siebie, ale odkryłam też, że to jest to, że nie możemy przy sobie wytrwać, że tak powiem, jest spowodowane tym, że my cały czas tą rzecz, czy to na przykład praktyka, czy to, nie wiem, suplementy, czy to cokolwiek, to stawanie do siebie jakby dla dobra siebie, robimy niejako, żeby siebie naprawić. Mhm. O, tak. Ja bardzo mocno to zaznaczam, że ta O, tak. samoczułość to jest przede wszystkim zmiana tego wektora na nie, że ja muszę robić, nie wiem, jogę, ćwiczenia, medytację, aktywny oszo, żeby wyrzucić emocje, coś tam, żeby zmienić ten stan obecny, tylko właśnie żeby uhonorować siebie taką, jaką jestem już dziś i robię to z tą intencją, z intencją spotkania się ze sobą dzisiaj, a nie z osiągnięciem celu pod tytułem lepsza, nie wiem, elastyczność, czy Mhm. cokolwiek, tak, Mhm. nie wiem, wyrzucanie emocji, czy jakieś inne cele, które są zewnętrzne. Więc Tak. to skierowanie się na siebie i to powoduje, bo w tym celu nie ma wewnętrznej walki, nie ma wewnętrznego tego zgrzytu, a w tych innych, mimo że wiem, że robię coś dla siebie, tak, że nie wiem, idę na dietę, czy będę teraz ćwiczyć, to robię to wbrew sobie, tak, żeby jednak siebie zmienić, żeby coś Mhm. zmienić. Mhm. I siłą rzeczy, jak jest ta walka taka wewnętrzna, nawet na takim mini poziomie, no to nas to męczy. I Tak. dlatego my no, że nie wytrwamy w tym, tak? Tak. 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 Też fajny temat poruszasz. Powiem Ci, że ja sobie go badam cały czas. Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałaś, i to jest świetne. I jakieś kawałki z tego biorę dla siebie jako podpowiedzi, a jednocześnie mam ostatnio tak, ja w ogóle mocno funkcjonowałam w takim wzorcu bycia nadużytą i jakby nadużywania siebie, nie? Więc dla mnie osobiście bardzo ważne są te momenty, kiedy ja naprawdę czuję, że ja nie chcę. Nie? Że ja wiem, że może nawet powinnam praktykować, albo właśnie te 21 dni, albo wiesz, no przecież to mi służy. Ale ja w tych momentach naprawdę bardzo głęboko sprawdzam ze sobą, czy ja naprawdę chcę to zrobić, nie? Mhm, Żeby mhm, znowu nie przekraczać siebie, żeby nie wejść w to, co ty powiedziałaś, żeby nie wejść w jakieś osiąganie celów, mhm, czy tego typu historie, tylko żeby znowu być w prawdzie ze sobą, nawet jeżeli ja muszę sobie odpuścić. E, To jest jedna strona, a druga strona jest taka, że ja się sobie bardzo umiejętnie przyglądam, znaczy umiejętnie, właśnie może nie do końca umiejętnie, bo nie umiem tego rozpoznać, ale bardzo uważnie się sobie przyglądam, na ile jednak odpuszczam tą czułą dyscyplinę, nie? I tutaj mhm, powiem Ci, że nie wiem, w którym miejscu jestem. Wiem, mhm, moje ciało doskonale mi mówi, nie, dzisiaj nie ćwiczysz, nie, dzisiaj coś tam, nie? Ale na przykład mogłabym robić co innego. No to wtedy idę na spacer na przykład. To tak, nie? mhm, Jakby, żeby rzeczywiście zadbać o siebie. Ale powiem Ci, że przyglądam się temu kawałkowi, bo wiem, że mam bunt przed strukturą, który mi mówi, że kurczę, a może jednak spróbuj, nie? Myślę, że to jest jakiś mój obszar do właśnie pracy, obserwacji, dalszego gdzieś tam, wiesz, eksplorowania. Fajne jest to, co powiedziałaś, ta czuła mhm, dyscyplina, biorę to. mhm, mhm.
I wiesz, bo ja też, to mi jest też bardzo bliskie, to nadużywanie siebie. I właśnie też znowu to balansowanie na tej granicy, gdzie ja Tak, się przekraczam, żeby, prawda, tu udowodnić, a na ile ja w ogóle no, nie podchodzę do stanięcia, że wiesz, że odpuszczam, zanim w ogóle coś zacznę. Dla mnie tutaj no. wspaniałą praktyką i cudowną nauczycielką, którą serdecznie pozdrawiam i ty pewnie też, jest Ania Matuszkiewicz, której na jodze kundalini, nie wiem, czy ty kiedyś byłaś u niej na jodze kundalini, czy w ogóle praktykowałaś Ech, kiedyś jogę wiesz kundalini? co, nie, dla mnie to nie jest dobra praktyka, bo mnie, dla mnie ta praktyka jest za mocna. Mhm, Nie mhm, dlatego, że ona jest mocna w sobie, tylko dla mnie, jako dla osoby naprawdę z wielkim przepływem i naprawdę z wielką wrażliwością. Mnie od razu wiesz, po prostu ja mhm, przepuszczam całą. Ja nie jestem wtedy w sobie, nie? To mhm, nie jest praktyka mhm. dla mnie. No, Okej. Ale dla mnie te ćwiczenia właśnie na wytrwałość, one są też o tym, że ja jestem, jakby uczę się w trakcie ich, ale to może być, wiesz, no nie wiem, praktyka pod tytułem deska, tak? W sensie podpór, tak, stawanie w podporze. tak. I właśnie i sobie patrzenie, nie? Na ile ja jestem już na zasadzie, mój umysł się poddaje, bo on nie chce niewygody, a na ile ja mam tę walkę i mówię, ja Mhm. udowodnię, nie? Bo to jest to. Tak, I dlatego ją uwielbiam, tę tak. praktykę, wiesz, u Ani, Mhm. czy no ja ją też, niektóre ćwiczenia po prostu sobie w swojej codziennej Tak, praktyce praktykuję, czy właśnie ta deska, tak wiesz, ta taka, kurde, najprostsze ćwiczenie, jakie może być, i obserwować sobie, tak? Czy nie wiem, czy ty też znasz medytacje aktywne Osho, prawda? tak, tak. No i dynamiczna na przykład, nie? Która wiesz, no i 10 minut stój tak. I tu też jest to, nie? Że na ile ja jestem właśnie, prawda, poddaję się i o, tutaj nie dam rady, nie? Na ile Mhm. to jest Mhm. poddanie się, czyli Mhm. jakby wycofanie się, a na ile to jest właśnie, że ja dam radę, bo ja jestem tutaj Tak, twarda, silna, dzielna, czyli też to jest ten drugi biegun, a na ile tak. jestem w stanie wejść w taki, no to jest po prostu pozycja mentalna, tak, że robię to dla siebie i jestem w stanie tego po prostu doświadczyć, nie? I przeżyć, tak? Przeżyć, ale i nie walcząc, ani się nie poddając. Zobacz, że tak Mhm. naprawdę to o tym jest. O to się uczymy, o tym się uczymy, tak? Żeby Mhm. ani się nie poddawać, ani nie walczyć. Tak, tak, dokładnie tak. I wtedy pojawia się, wtedy wszystko zaczyna być naturalne, nie? Właśnie pojawia się ta lekkość. Mhm, Mhm. mhm, Mhm. Tak. Coś mi robi ta opowieść o dynamicznej. E, czekaj, ale chyba sobie potrzebuję zebrać to w słowa. Bo ja miałam taki sposób, że ja opuszczałam te ręce. I ja robiłam to bardzo świadomie, bo po prostu czułam, że moje barki no, mówią stanowcze nie, nie? Że to jest tylko pogłębianie tego napięcia, które ja tutaj miałam. I ja opuszczałam te barki, nie? I mhm, niejednokrotnie robiłam to przy nauczycielach. Ale z kolei, jak już czułam, że okej, one odpoczęły, no to znowu te ręce były w górze, nie? mhm, mhm, I wydaje mi się, że to jest o pewnego rodzaju znowu właśnie nauce i drodze i rozpoznawaniu, co tak naprawdę mi służy, a co ja naprawdę potrzebuję odpuścić. I w momencie, kiedy ja się nauczyłam, że ja mogę po prostu opuścić te ręce i nic się nie wydarzy, i ja znowu mogę je podnieść, i wow, znowu stoję i tutaj no jestem, nie? Nie w walce, ale jestem właśnie w tej konsekwencji, mhm. to nagle wydarzyło się coś, że ciało załapało, że ono nie musi, i te ręce zaczęły się samoistnie przez energię otwierać. I ja wiem, że tak się nie robi, ja jestem nauczona, że tak się nie robi, ale to już nie był ten ruch, to był przepływ, nie? I Mhm. to mi zrobiło po prostu coś wielkiego. Że właśnie z tego, wiesz, poszukiwania balansu między jednym a drugim biegunem wyłania się, przychodzi mi słowo prawda.
to, co się ma wyłonić, nie? Naturalność. Mm. Jeżeli chodzi o dynamiczną, to dla mnie też taka, no bo dużo jej praktykowałam. Wiesz, ja przez Tak, 5 lat mieszkałam tak. w ośrodku medytacyjnym w Grecji, gdzie no nie codziennie, no ale tak miałam, że no na przykład 3 miesiące non-stop albo wiesz, no tego typu rzeczy, te dynamiczne rano. Więc mam dużą tego praktykę. Natomiast powiem ci to, co też wspomniałaś, że to moje ciało, ono już w tej chwili jest w stanie ułożyć się tak, że ja nie napinam tutaj tych mięśni, tak? Że ja jakby w tej pozycji tak naprawdę odpoczywam. Oczywiście ona Mhm. jest niewygodna, natomiast to ciało już wie, że jakby w tej praktyce jest do nauczenia się, jak właśnie jak najmniej oporować. Bo w Tak. momencie, kiedy ja stoję i tutaj, prawda, tutaj siłuję się, no to ja się zaraz zmęczę, nie? Albo wiesz, poddaję się, nie? Czyli opuszczam te ręce, Tak. tak? Czyli w ogóle nie nauczyć się być w tej sytuacji, ale z jak no właśnie, żeby te mięśnie na poziomie fizycznym, żeby jak najmniej je męczyć, jak najmniej je spinać. Mhm. I wtedy tak naprawdę te ręce, one same sobie, jak odpowiednio sobie staniesz, to się wszystko podpiera pod siebie i możesz stać. I w sumie te 10 minut mija, zaczyna się ta muzyka, a ty czujesz, że możesz jeszcze stać, nie? Ty myślisz, już? No myślisz, że już tak, tak. Nie? Więc to jest też takie do Chyba z, ka- załapania. to chyba z każdą praktyką tak jest, nie? Mhm, Że właśnie szukasz, co ona ci robi, i szukasz, no znowu, tego, o czym ty powiedziałaś, że nie musisz ani walczyć, ani odpuszczać. I mhm, przychodzi taki moment, że faktycznie ciało załapuje, że tak jest, i ono to zaczyna robić z lekkością. I tu chyba mhm, tak jakby można przełożyć to nie tylko na ciało, tylko w ogóle na życie, nie? Że okej, sprawdzam, jest tak. Jak zrobię to, to będzie to, a jak zrobię to, to będzie to. No i szukam, nie? A może jest jeszcze jakieś trzecie wyjście, no i nagle się okazuje, że jest. mhm, mhm. Tak, właśnie to, co mówisz, trzecie wyjście, ono jest, tylko w tym naszym dualnym świecie bardzo często go nie widzimy, bo Właśnie. albo jest tak, albo jest tak. A też z taką nauką siebie okazuje się, że tu jest czarne, tu jest białe, ale pomiędzy czarnym i białym jest po prostu cały walor, nie? I To mi też, jak nie słucham? dążymy do tego, żeby było albo czarne, albo białe, Tak, to my się możemy całą paletą pośrodku cieszyć, nie? tak, tak, Mhm. dokładnie. Wiesz, ja przez większość swojego życia byłam właśnie albo czarno, albo biała. Dla mnie było albo 0, albo 100. Mhm. I ja się tego uczę, tak, że Boże, ja mogę, tak, że ja nie muszę na 0 ani na 100% na przykład, tylko mogę na 80 albo na 70. I to też jest okej, że w danym momencie też, też to jest akurat dzisiaj dla mnie prawda, tak? W sensie Tak, prawda jako, że dla mnie to dzisiaj jest takie. tak, Nie? tak, że dzisiaj mogę na 30, jutro mogę na 70, nie? A potem Tak. mogę na 100, a kiedyś nie będę mogła w ogóle, nie? Mhm. Mhm. I to też jest okej, bo zobacz, jak Właśnie. to co mówiłyśmy, że mam wrażenie, że że być albo na 0, albo na 100, albo jestem w walce tutaj i będę trzymać, albo się poddaję, to wynika w dalszym ciągu z tego poczucia, że ja jestem nie taka, jaka być powinnam. Dokładnie tak. Dokładnie Mhm. tak. Że już naprawdę nic nie muszę, ja po prostu mogę być w zgodzie ze sobą. Mhm, Tyle. mhm, Nie? I to, mhm. to naprawdę załatwia bardzo dużo rzeczy. No. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.